klient mówi, że nagle przestał działać napęd przedniej osi, ale niestety tu jest troszeczkę więcej rzeczy uszkodzonych, bo taka przekładnia chyba 80 000 po fabrycznej regeneracji kosztuje. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnem. No, fakt, dawno nie mieliśmy okazji się słyszeć, nie było filmów z warsztatu, no ale to też był okres świąteczno-noworoczny, inwentury, więc troszeczkę tutaj mieliśmy jakby zblokowaną możliwość wykonywania napraw. To nie, że nie było co robić, ale bo tak jak widać na warsztacie, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, no i tu jeszcze jest jeden, 5 ciągników Fenta, wszystkie się duże, jeden malutki, ale no dzisiaj skupimy się na ciągniku Fendt 930 SCR Profi Plus, czyli taka dosyć no, bardzo bogato wyposażona wersja. Ciągnik z 2014 roku, przebieg około 6,5 tysiąca, tu zresztą widać, że ktoś jakieś czynności wcześniej wykonywał, więc wpisał. No i ten przebieg taki mniej więcej jest, dokładnie teraz no, nie odczytamy dokładnie jaki jest przebieg, no ale to jest około tam właśnie niecałe 7006 z groszem. No i tak, wydawałoby się, że ten ciągnik trafi na warsztat i będzie dosyć szybka naprawa. Klient ciągnik kupił niedawno, bo bardzo niedawno. No dzisiaj mamy początek stycznia, a bodajże pierwsza rejestracja w Polsce to była koniec listopada. No, a do klienta chyba trafił w grudniu. No i używany. Chyba z Holandii przyjechał ten ciągnik. No i tak jak wydawałoby się, że to będzie szybki temat, klient mówi, że nagle przestał działać napęd przedniej osi. No, najczęściej w takich przypadkach jest problem ze sterowaniem, no, bądź to elektryczny, bądź elektrohydrauliczny tutaj problem. No i też tak tutaj mieliśmy jakby cichą nadzieję, że ok, no to szybko zrobimy. Przyjedzie ciągnik, przy okazji mieliśmy tam jeszcze przejrzeć inne rzeczy, no to mówię, no to weźmiemy go na warsztat, ciągnik. No niestety, bo temat nie okazał się szybki i tak na szybko do zrobienia, ponieważ no tutaj ciśnienia, sterowania, wszystko było ok, czyli gdy napęd jest wyłączony, ciśnienie było w układzie, natomiast jeżeli napęd jest załączony, wtedy w układzie ciśnienie powinno być. No i też tak dokładnie było, że te sterowanie tu wszystko działało, przemierzyliśmy, no i teraz szukanie, dlaczego napęd nie działa, a ponoć przestał działać dosyć tak jakby no, od razu, zero-jedynkowo, nie, że się coś pogarzało, tylko po prostu przestało działać. No, przyczyn może być wiele, bo może być problem chociażby w mechanizmie różnicowym przedniej osi. No i to już jest też dosyć tutaj w tych modelach ciągnikach problem nie taki szybki do rozwiązania, bo wiadomo, tutaj oś jest zupełnie troszeczkę inna, więc troszeczkę rozbierania jest. No ale sprawdziliśmy, że problemem jednak jest tutaj sprzęgło napędu przedniej osi. Zresztą jak spuściliśmy olej, który tutaj pokażę, gdzie jest olej, nie wiem, czy to będzie widać, to może jakąś latarkę wezmę. Tu została latarka, jak to wyglądało przedniej osi, olej z przekładni, gdzie no to ciężko powiedzieć, że to nawet olej z przekładni jest, ale może coś tu będzie widać. O. Widać ciemny dosyć olej, brudny, no czyli by tam należało przypuszczać, że coś tam się jednak już działo w tej przekładni. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda, bo mamy wymontowany przekładnię ciągnika. No jak widać tutaj w samej przekładni też dosyć dużo opiłków, brudu. No i mamy tutaj na dole, widać, że coś tam się w sprzęgle podziało, popaliło się. Tutaj nawet uszkodzona jest obudowa metalowa. My sobie zrobiliśmy tutaj test, że po spuszczeniu oleju, jak już była przekładnia praktycznie pusta, w miejsce, gdzie wchodzi czujnik, wstawiliśmy sobie kamerę i coś tutaj widzieliśmy już, że
Wtedy nie powinien się ten tutaj, o, wał, pokażę może, tego wału niemożliwością byłoby obrócenie, bo skoro nie ma ciśnienia oleju, powinno być sprzęgło załączone, więc tutaj w zasadzie, gdy koła tylne stoją na ziemi, ten wał się nie powinien obracać, a podnieśliśmy sobie przednią oś do góry, bez ciśnienia ten wał się kręcił i tak jak było tutaj widać wcześniej, tam no zewnętrzna obudowa sprzęgła też się kręciła, więc tutaj widać ewidentnie, że no, zostało utracone, coś z sprzęgłem się wydarzyło, no bo nie powinno się kręcić, a się jednak kręciło. No i teraz sprzęgło, no i tak tutaj z klientem, no bo troszeczkę roboty jest, niestety ciągnik świeżo kupiony i taki dylemat, co z tym dalej robić, no ale no taki ciągnik bez działającego przedniego napędu nie jest mu do szczęścia potrzebny, no ale niestety tu jest troszeczkę więcej rzeczy uszkodzonych, jak się teraz okazuje, bo mamy wysypane łożysko na wałku atakującym, czyli na głównym wałku, więc jeszcze tej roboty dojdzie więcej, no bo gdyby było sprzęgło, tylko sprzęgło, jak to można powiedzieć, no to jest wymontowana kabina, wymontowana przekładnia, rozpołowiony w tym miejscu, odłączony korpus przekładni od tylnego mostu. Tutaj trzeba też rozłączyć, no i wtedy wałek można wyciągnąć, wymienić sprzęgło całe, czy tam elementy uszkodzone w sprzęgle, no i po robocie. No, a tutaj jeszcze dojdzie nam niestety wymiana łożysk na wałku atakującym. Pytanie, czy coś tam się więcej nie wydarzyło, dlaczego te łożyska się nasypały. No, ciężko teraz tutaj tak powiedzieć, więc tutaj trzeba będzie troszeczkę więcej jeszcze porozbierać, niestety, i dojdziemy do sedna. No także może być długo nic nie było, a tu będzie chyba całkiem ciekawy film, no chyba że właściciel ciągnika podejmie inną decyzję, no bo tego też nie należy wykluczać. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Być może tutaj, skoro go niedawno kupił, być może tutaj dojdzie do jakichś tutaj rozmów ze sprzedawcą i może dojdą do jakiegoś tutaj porozumienia, ale tak jak widać, ciekawie to tu nie wygląda niestety. No a w związku z tym, że jest to ciągnik w bogatej wersji, tak jak mówiłem, Profi Plus, to tu troszeczkę więcej jednak do rozbierania jest niż w normalnie standardowym ciągniku, bo mamy system AutoGuide, czyli mamy bloki hydrauliczne dodatkowe, blokami, rurki, to wszystko trzeba niestety tu porozkręcać. Przy samej wymianie skrzyni to nie jest tutaj problemem akurat, ale no tutaj jak jeżeli byśmy mieli teraz go jeszcze do rozpołowienia, to niestety mamy ileś elementów więcej do wymontowania, a skoro jest więcej elementów do wymontowania, no to i czasu troszeczkę więcej niestety to zajmie, a koszty tutaj samej robocizny to też nie będą małe, bo to tak jak pierwotnie zakładaliśmy, że to 120 godzin, pewno 120 godzin już teraz nie starczy, żeby to rozebrać, wymienić uszkodzone części i złożyć ponownie. Inna rzecz, że być może te opiłki, które tam na dole widzimy, ten brud w skrzyni, no też miały wpływ na funkcjonowanie przekładni, bo przekładnia no nie osiąga takiego ciśnienia, jak powinna osiągać. No i tu jednak dosyć dużo brakuje, bo to jest tam, ma około 300 na 520, gdzie powinno mieć tam nawet 540, ale no 520, gdyby to miało 480, tragedii by nie było i by to jeździło. Zresztą użytkownik też tutaj wspominał, że ciągnik pod jakimś obciążeniem pod górkę niestety podjechać nie mógł, czy tam zwalniał bardzo mocno pod górkę. Kierowca myślał, że silnik słabnie, a to chyba nie silnik, a myślę, że przekładnia nie dawała rady, no ponieważ chyba możliwe, że z powodu tego też zabrudzenia, wiadomo, te opiłki pływają, mimo że przekładnia ma filtry i tak dalej, natomiast cała przekładnia pracuje w tym oleju i ten olej, który jest tam, był w korpusie zabrudzony, no też ma wpływ na zużycie się elementów tutaj w samej przekładni, no i gdzieś tu coś może poleciało, no ale to musimy też tutaj jeszcze zweryfikować, zobaczyć, czy i gdzie jakiś tam ewentualny ubytek ciśnienia następuje. No może następować ubytek. Tutaj mamy obrotnicę,
pierścienie uszczelniające, być może coś się z nim wydarzyło, ale to najczęściej pierścienie lecą, jeżeli jest olej przegrzany, gdzieś jakaś wysoka temperatura, no zużycie jakieś eksploatacyjne, no to wiadomo, że cały czas tutaj to się kręci, tu mamy kanały wysokiego ciśnienia, przód, tył, no i tam jest łożyskowanie plus pierścienie, więc czasami te pierścienie, mówię, jeżeli wysoka temperatura, robią się twarde i przepuszczają, no ale może być też już takie, że zużycie, jeżeli gdzieś tam jakiś luz na łożysku powstał, to wtedy te pierścienie szybciej się zużywają. No i tu mamy takie 3 obrotnice, więc jakby w 3 miejscach możliwość ubytku ciśnienia. No i to by było, że tak powiem, ta łatwiejsza rzecz, natomiast jeżeli będzie tu gdzieś może wypracowane są już sekcje tłoczące w pompie czy w silniku, no to tu już jest troszeczkę gorszy problem, no bo z dostępnością części do przekładni Vario, no to jak już chyba wszyscy wiedzą, producent nie sprzedaje części zamiennych do tych przekładni, no i tutaj zdobycie, bo gdyby to było można kupić, nie ma problemu, wymienia się cały układ. Są metody, można wymienić tam pierścienie na tłoczkach, no ale to pomaga tylko w jakimś tam zakresie, na jakiś krótszy czas i pewnie poprawi przez jakiś okres, natomiast na dłuższą metę, jeżeli wymienimy same pierścienie, a gładzie cylindrów są zużyte, no to niestety to na dłuższą metę nie pomaga. Wtedy najbardziej rozsądnie, jeżeli ktoś chce ciągnik długo i w miarę bezpiecznie używać, to jednak jest skorzystanie z oferty producenta, czyli wymiana przekładni na przekładnię po fabrycznej regeneracji. Czasami to jest prawie że nowa praktycznie przekładnia, czasami jest po prostu naprawiona i wtedy te wszystkie elementy zużyte w mniejszym, nawet w tym minimalnym stopniu, albo tam elementy wątpliwe są wymieniane na nowe. Ładowarki MultiOne. Wszechstronny pomocnik. Idealny wybór dla wielozadaniowych prac w ogrodzie. Przy takiej regeneracji fabrycznej producent też oczywiście wprowadza, jeżeli w międzyczasie nastąpiły jakieś zmiany w niektórych częściach, to nawet części dobre wymienia na nowe, ale już o zmienionych tam właściwościach, tak żeby ta przekładnia też dłużej pracowała. Dlatego też producent nie boi się dać gwarancji na taką przekładnię, także jeżeli ktoś chce faktycznie używać ciągnik i chce nie mieć problemów z układem napędowym, to przy takim zużyciu przekładni lepiej jednak odżałować. No niestety nie są to tanie rzeczy, bo taka przekładnia chyba 80 000 po fabrycznej regeneracji kosztuje. Można powiedzieć trochę metalu, no ale jest to serce ciągnika z przekładnią Vario. Ale jak patrząc nawet na koszty naprawy innych przekładni, to 80 000 wydaje się dużo, natomiast naprawę zwykłej przekładni to też są już dzisiaj kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych i zawsze jeszcze jest dłuższy czas, bo naprawę przekładni zwykłej, takiej z półbiegami, to zajmuje dużo czasu, natomiast tutaj wymiana przekładni Vario, no to w zasadzie dosyć szybki temat, to jest około 60 roboczogodzin, 50, no można tam iść na rekord i wtedy jeszcze szybciej, to w zależności od modelu ciągnika, no ale powiedzmy producent przewiduje około 60 roboczogodzin na wymianę przekładni, czyli to jest zdjęcie kabiny, wymontowanie przekładni, zamontowanie przekładni, napełnienie układu, zmontowanie ciągnika, kalibracja to jest plus minus 60 godzin, no i taki czas generalnie wystarcza na wymianę przekładni, więc tutaj jeżeli komuś zależy wtedy na czasie, jeżeli ciągnik nawali, to ta przekładnia Vario jest całkiem dobrym rozwiązaniem, no bo przynajmniej jest krótki czas, kiedy ciągnik stoi w warsztacie niesprawny. Że no tutaj troszeczkę niestety będzie trzeba powalczyć jeszcze z tym ciągnikiem. Kilka minut już filmu jest, więc tutaj na tym etapie chyba zakończymy ten przynajmniej odcinek, natomiast co będziemy robić dalej z ciągnikiem, to życie nam pokaże. Ja teraz muszę też przygotować dokumentację, wysłać do właściciela ciągnika, co mniej więcej jest do zrobienia w tym ciągniku, no bo trochę w ciemno robić wycenę kosztów naprawy, tak zupełnie w ciemno, no to się wszystkiego nie da przewidzieć. Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim wszechstronnej siły i niezawodności.
Tutaj widzimy z grubsza, co mniej więcej może być uszkodzone, więc jakiś tutaj kosztorys możemy wstępnie przygotować. No, doszły na pewno jeszcze łożyska na tym wałku właśnie atakującym, no i niestety troszeczkę dłuższy czas naprawy. Także jeszcze rzut okiem Fendt 280p, mały ciągniczek. Kiedyś był u nas na warsztacie, robiliśmy remont silnika, teraz przyjechał, jest problem z podnośnikiem, musieliśmy mówiąc z elektryką, gdzie tutaj uszkodzony tam był przełącznik. Klient stwierdził, że przy okazji jak jadąc podrzuci ciągnik do warsztatu, żeby mu tutaj też naprawić. Tam 936, problem z instalacją elektryczną, tam mamy dziadka 926, problem no też niestety z przekładnią Vario, także troszeczkę tutaj tematów do omówienia w najbliższym czasie będzie. No i tu jest 936, jak widać ma dymne szyby z boku, a to dlatego, że tam się troszeczkę w środku paliło. No i to też temat tutaj na dłuższą weryfikację, rozebranie. Na szczęście był ubezpieczony, także tutaj ubezpieczalnia pokryje przynajmniej koszty naprawy. Nie byłem w środku zobaczyć, co tam się jeszcze wydarzyło, no ale ciągnik tutaj czeka, że tak powiem, w kolejce, kiedy będzie można się nim znowu zająć, ale tutaj ten ciągnik to jest teraz w tym momencie najbardziej pilny, no bo jest pilnie potrzebny klientowi do prac, akurat nie związanych z rolnictwem. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale, a że ciągników na warsztacie mamy dosyć dużo, także myślę, że i troszeczkę filmów z warsztatów będzie więcej niż w ostatnim czasie. Jeżeli film się podobał, oczywiście poproszę łapkę w górę i do usłyszenia.